Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj widzicie poranek, jesteśmy na świcie. Zmieniliśmy zupełnie teren, patrząc do poprzedniego odcinka. Przyjechaliśmy od strony bardziej pól, a tutaj to jest miejsce, gdzie są bardzo strome podejścia. I dzisiaj mamy w planie wydrapać się tam na samą górę. Tam są takie śródleśne łąki, może tam jeszcze spotkamy jelenie. To jest bardzo dobry weksel, tutaj też bardzo często przychodzą dziki. Więc ruszamy. Śnieg sypie, nic się za wiele nie zmienia. U nas zima, no już praktycznie na całego, chociaż jest jak bydeczko cieplej. Może jest koło zera, może -1, nieważne. Ruszamy. Typowo na podchód. W dzisiejszym odcinku zobaczycie trochę o fotopułapkach, sobie później porozmawiamy i przede wszystkim z racji tego, że my mamy bardzo dużo pytań, szczególnie od Waszych ukochanych i w drugą stronę, odnośnie prezentów. Więc tak sobie dywaguję, no dlaczego nie ułatwić Wam wyboru, szczególnie osobom, które nie wiedzą, co swojemu myśliwemu w rodzinie kupić, no to sobie o tym porozmawiamy. Ale to zostawimy na koniec, bo teraz zajmijmy się polowaniem. Wychodzimy tą drogą do góry, tym duktem i odbijamy na szlak zrywkowy w prawo i tam jest tak, no ale trzeba tam wyjść. Ruszamy. Słuchajcie, nawet nie przeszliśmy połowy drogi, kamera Wam tego nie odda. Jest tak pionowo. A my się musimy wydrapać jeszcze wyżej. Bo tam mamy dwie takie łąki, na których bardzo często są jelenie. Tu mamy też taką drogę warstwicową, na którą poszliśmy. Droga to jest dużo powiedziane. Jakiś taki stary, zarośnięty dukt. I powiem Wam, że dobrze byłoby tutaj przejść tą drugą w tamtą stronę. Tylko problem jest jeden, że jak strzelimy tutaj, to będzie problem z transportem tuszy. A tego chcę uniknąć, a do tamtych łąk jest dojazd. Więc drapiemy się dalej do góry. Jesteśmy prawie na miejscu. Mamy te łąki. Ale się zmęczyłem, woda mi się zagotowała pod nic. One się ciągną w tą stronę. Tam są takie brzuski. Dojdziemy do ściany lasu, jeszcze do góry kawałek. I spróbujemy tymi łąkami zejść. Tutaj zawsze lubiały jelenie być. I tędy też schodzą. Tu jest dobra waga zwierzyny. No i wyjdziemy tam, pójdziemy jeszcze do góry. I wrócimy w tamtą stronę. Ruszamy. Mieliśmy łanie z cielakiem, ale prosto na nas wyszły. Z takich gęstych świerków zobaczyły i dzida na dół poszły. Natomiast słaby ruch zwierzyny jest bardzo słaby. Śnieg nie wiem kiedy przestał padać, on cały czas pruszy, ale nie widać takich świeżych przejść, w ogóle nie widać świeżych przejść. Tylko ta łania z cielakiem poszła w dół. No poczekamy, wrócimy jeszcze na wagi zwierzyny. Natomiast tutaj jest bardzo dobra waga, gdzie stoimy, tylko że jest gęsto. Te samosieje brzozowe zrobiły swoje, wyrosły i lipa. Zejdziemy jeszcze kawałek na dół
Widać taką jeszcze zarośniętą łąkę w dół i poczekamy, a może coś tu będzie szło. Doszliśmy do punktu, w którym sobie postoimy. Jesteśmy na takim wąwozie i tu bardzo często schodzą, więc jest dosyć wcześnie, dlatego że jesteśmy wysoko. Ja wam wiele razy powtarzałem, że u mnie w tym miejscu, gdzie polujemy, na tej stronie, to bardzo często te jelenie tu są 8-9 rano. Więc zanim one wyjdą, wiadomo, że to nie jest teren na nizinach, że one sobie idą po płaskim, tylko muszą pokonywać te wąwozy. Więc zanim one tu dojdą, to czasem mija spory szmat czasu. Jesteśmy w miejscu, gdzie bardzo często one tędy też schodzą. No sobie poczekamy chwilę, zobaczymy, co się będzie działo. Będziemy wracać, oczywiście będziemy patrzeć, tylko myślę, że jak już będziemy wracać, to sobie na spokojnie wyjdziemy do góry i jeszcze zatniemy tą skarpę i pójdziemy w lewo. A na razie patrzymy, co się dzieje. W górach się poluje powoli, ogólnie nie tylko w górach. Pamiętajcie o tym, że polujecie z podchodu. To nie chodzi o to, żeby na jednym wyjściu obłożyć w ciągu godziny 5 km lasu, tylko lepiej w ciągu godziny dobrze przejść spokojnie, spenetrować, zobaczyć, przejrzeć 500 metrów jak 5 km. Bo ta zwierzyna was słyszy. Mimo to, że mamy super pogodę, śnieg, on w ogóle nie chrupi, nie ma dużego mrozu, więc on nie marznie, więc pogoda jest idealna do podchodu. Ale jeszcze mamy do tego lekki wiatr. Jest idealnie, bo się można pod ten wiatr ustawić. Ale robimy to powoli, bo jelenie słyszą 100 razy lepiej niż wy. Także poczekamy tu chwilę i później znów do góry się drapiemy i idziemy w tamtą stronę.
wybraliśmy miejsce, w którym postanowiłem, że postoimy chwilę i poczekamy na zejście. I tak jak Wam powiedziałem, dosłownie przyszła bardzo duża chmara jeleni. Myślę, że bardzo duże to pojęcie względne, tak? Ale myślę, że było ich około 30. Szły w naszą stronę, jednak licówka nas zobaczyła, bardziej dostała wiatru. Ten wiatr się zmienił, w pewnym momencie poczułem, że nam wieje w plecy, było po zawodach. Licówkę miałem idealnie, mogłem ją tutaj zgasić bez żadnego problemu, ale no nie tak się poluje. Strzelanie na siłę do tych jeleni, one były na skarpie, nie były dobrze ustawione. Uważam za totalnie bezsens. Więc chciałem wybrać łanie, mimo że udało się je ponagrywać. Mieliśmy je tam kilka minut lub kilkanaście, zanim ta licówka dostała wiatru. Natomiast powiem wam, że no nie chciałem na siłę strzelać, tak? Mogłem strzelić ciele, tutaj miałem, tak, ale nic nie było idealnie na strzał. Cielaka jakbym strzelał, to pod kątem typowo kulinarnym, jest do domu. Chciałem strzelić łanię, wybrać taką łanię nieprowadzącą lub jedną nieprowadzącą. To loteria, tak? Natomiast chciałem wybrać łanię w drugim roku życia, żeby tą łanię strzelić. Natomiast, no co, no nie udało się, aczkolwiek polowanie udane super. No i tyle. Liczyłem na to, że jak wyjdą nam tutaj, no tu jakby wyszły, to by była, słuchajcie, bajka, rewelacja. One tak szły, jak widzicie, one nie szły do góry pionowo, tylko szły trawersem. Warstwicą szły w tą stronę. Miałem ostoje takie naloty bukowe i do tych nalotów szły. Natomiast jakby tutaj były, to byłoby super. No, natomiast no było tak jak było. Nie było możliwości oddania takiego 100% strzału, więc nie strzelałem. A którą mamy godzinę tutaj? A już nie wiem, właśnie zaraz Ci powiem. Za 5:08. No, tak jak mówiłeś. Tak, Zgodnie z planem. Wszystko jest zgodnie z planem, więc wyłaziliśmy tu ze 40 minut, ale mniej więcej za 5:08 one tak idą. Więc nie znaczy to, że to są wszystkie jelenie. Teraz jak obejdziemy tę górę i pójdziemy w tamtą stronę, to nie jest powiedziane, że nie będzie innych jeleni. Skąd one wracają? One wracają z pól. No idą sobie z pól, powolutku idą do góry. Dobra, to nie będziemy przedłużać, tylko powoli tym szlakiem zrywkowym tniemy do góry i no i tyle. I poszukamy następnych jeleni. Szkoda, że dziki nie szły, bo dziki są mniej wrażliwe. Jelenie to słuchajcie, to była potem duża chmara, ta licówka doświadczona, więc ona wie, jak prowadzić chmarę, więc ona nas zobaczyła. Natomiast tutaj, jakby dzikie kabany nam tu szły, to mogłoby być dużo hałasu w tym momencie. No ale, a z drugiej strony też Wam nie ukrywam, że kto nie polował w górach, to nie ma pojęcia o tym, że strzelić to jest jedno, a ściągnąć to jest drugie. Aczkolwiek tutaj nie było to źle, więc byłem zdecydowany na to, że nawet pod względem transportowym tuszy można było strzelić, bo stąd do dołu na dole jest droga, której można spokojnie dojechać i dalibyśmy radę. Ale coś ma wisieć i nie utonie, więc spokojnie. Jeszcze nie jeden odcinek dla Was nakręcimy z jeleniami, więc proszę się nie martwić, że brakiem strzału. A jakby ktoś był chętny, żeby podtransportować nam tuszę, to zapraszamy. Pisać w komentarzach. Odezwiemy się.
Mamy drugą chmarę. One są na łące. Powoli żerują i schodzą w naszą stronę. Podejście będzie trudne, bo też nie jest ich mało. Ale spróbujemy kawałek podejść, bo nie mogę tu strzelać. Mam masę gałęzi. Była jedna luka, ale miałem łanię, która ewidentnie jest cielakiem. Nie chciałem takiej łani strzelać. Ale jest ta łania. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że nie ma cielaka. Oglądamy je dosyć długo. Spróbujemy podejść dosłownie jeszcze chociaż 10 metrów, 15 pod tego świerka. I może znajdziemy tam lukę, że się uda strzelić. Masz to ładnie? Ładnie na końcu. No i widzieliście, puściliśmy jedną chmarę jeleni. Tak naprawdę mieliśmy iść tam, ale dosłownie obracamy się do tyłu. Zeszliśmy 30 metrów, 40. Patrzę, są jelenie. Więc postanowiliśmy pooglądać tę chmarę.
I jedną łanię strzelaliśmy na łące po prawej stronie. Oddaliśmy strzał, one zeszły na dół i powoli drapały się do góry. Widzieliście, nagranie jest długie, więc pierwsza szła oczywiście licówka, za nią szło ciele, był szpic, była łania jeszcze z cielakiem i tu na dole Michał łapał, bo wiedzieliśmy, w której luce będziemy łanie ewentualnie strzelać. Natomiast ja sobie na dole wybierałem już łanie, która. I patrzę, one się trochę tasowały, więc wydaje mi się, że strzeliliśmy te łanie prawidłowe. Każda łania jest prawidłowa, aczkolwiek moi drodzy, łanie stare, łanie nieprowadzące, łanie dwuletnie, w drugim roku życia są łaniami jak najbardziej dla gospodarki łowieckiej potrzebne, żeby takie łanie po prostu strzelać, tak? Natomiast jak widzicie, no ten jeleń tutaj jest on zdecydowanie na tej stronie łowiska, bo tam do góry w poprzednim materiale widzieliście są wilki. Dobra, nie będziemy przedłużać, zejdziemy sobie na dół i myślę cały czas, kogo tu poprosić o pomoc. Bo ta pierwsza nie wiem gdzie leży, ale wydaje mi się, że dostała, że komorowy strzał był, że ona przyjęła. Natomiast tą to trzeba do wąwozu i potokiem do dołu. No ale to będziemy się demagogię prowadzić później. Także idziemy zobaczyć na miejsce pierwszego strzału. No jak widzicie, jesteśmy na zestrzale pierwszej łani, druga padła w ogniu. Pierwsza, jak widzicie, też dostała. Tylko najgorsze jest to, że poszła w dół. Z jednej strony dobrze, z drugiej no zobaczymy, bo kawał drogi do ciągnięcia, ale myślę, że jakoś damy sobie radę. Więc idziemy najpierw do łani i będziemy się zastanawiać później. No i mamy. Ale jak pech, znaczy pech, to nie jest pech. Po prostu no tak się złożyło, że musiała jeszcze spaść na dół. Nie mogła tutaj przed drogą, tylko poniżej drogi. Takie życie. Nikt nie mówił, że polowanie jest łatwe. Strzał czysto komorowy, łania upolowana. Teraz praca. Zanim praca, to musimy dopełnić szacunku dla zwierzyny. Pieczęć i kawałek gałązki do kapelusza. Idziemy do naszej drugiej łani i będziemy brać się do pracy. Natomiast zostańcie, odcinek może wyjdzie trochę przydługawy, ale sporo się działo. Pogadamy na temat jeszcze fotopułapki, zasilania do tej fotopułapki. Pogadamy na temat prezentów dla myśliwego, to co Wam powiedziałem na początku, ale na tą chwilę idziemy jeszcze do naszej łani numer 2. Zanim przejdziemy do rozmowy na temat prezentów, to tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu wicełowczemu, który zdeklarował pomoc przy łaniach, więc zaraz zjeżdżamy po niego i będziemy jelenia wyciągać. Także Krystianowi bardzo serdecznie dziękuję, bo sam bym się w tym wąwozie zaorał. Ale wracając do naszych prezentów. Moi drodzy, bardzo wiele osób nie wie, co kupić myśliwemu na prezent. I ja się skupię tylko na tym, co jest moim zdaniem najbardziej przydatne i potrzebne, mimo że czasem ktoś już coś takiego ma, taki powiedzmy gadżet, to pamiętajcie o tym, że myśliwemu zawsze jeden więcej, nawet tego samego rodzaju gadżet, się zawsze przyda. Nie wiecie, co kupić? Od razu Wam powiem. Podstawowe rzeczy, które ja uważam, one się będą ukazywały na wyświetlaczu w formie screenu. Więc na pewno pastorał. Czy będzie to pastorał Blazera, czy będzie to Primos, czy będzie to Stable Stick, jest to coś, co widzicie u mnie w materiałach i widzicie, ale zaczęło wiać, i widzicie na większości
materiałów myśliwskich, że każdy myśliwy używa pastorału. Ja używam pastorału Blazera. Uważam, że jeżeli jest to temat na prezent, jest on bardzo, bardzo trafiony, ale mówię, nie musi to być pastorał Blazera. Ja polecam również Stable Sticka czy Primosa. Osobiście wolę pastorały, żeby podpierały broń w dwóch miejscach, co widzicie już od samego początku istnienia kanału. Polowałem bardzo długo ze Stable Stickiem, poluję z Blazerem, jest jeszcze oczywiście Minister. Więc macie, to jest produkt, który na pewno będzie prezentem trafionym. Kolejny plecak. I tutaj naprawdę polecam Wam plecak Blazera. Przewija się przez nasze social media. Ten nowy plecak Blazera z siedziskiem. On nie jest bardzo drogi, ale jest naprawdę, przede wszystkim jest bardzo, bardzo lekki. Ja go używam od dłuższego czasu na zbiorówkach. Widzicie, zresztą będziecie widzieć, czy widzicie w materiałach, które dla Was nagrywamy. Przede wszystkim jest bardzo pojemny i ma to, co większość plecaków brakuje im. Ma wejście jakby do plecaka od góry. Dla mnie to jest ważne, bo czasami jak idę sam, to biorę sobie statyw. Ten statyw mi z reguły do plecaka nie wchodzi. Ja tutaj uchylam tą górną część i sobie statyw bezpośrednio się ten statyw mieści. Natomiast dla myśliwego, który poluje indywidualnie i zbiorowo, plecak z siedziskiem to jest to prezent bardzo, bardzo trafiony, więc serdecznie Wam go polecam z czystym sumieniem. Kolejną rzeczą, która też będzie prezentem moim zdaniem bardzo trafionym, jest wszelkiego rodzaju nóż. Większość myśliwych noże ma, ale zawsze, naprawdę zawsze dobrze mieć tych noży 1 lub 2. Ja zawsze w samochodzie, w Fordzie, jakbyśmy dobrze poszukali, to znajdziemy z 5. Więc te noże są zawsze potrzebne. Do tego warto pomyśleć o ostrzałce. Jest ostrzałka zwykła, najzwyklejsza za 70 zł polskiego producenta, która się naprawdę sprawdza. Sami jej używamy, bardzo wielu moich znajomych używa. I tą ostrzałkę też Wam polecam w pakiecie na przykład z nożem. Ja też polecam. No, Michał też używa, także powiem Wam, że ostrzałka jest rewelacyjna. Nawet moja żona poleca, bo ona ma w kuchni w szufladzie, także ona wszystkie noże sobie od razu ostrzy, więc ona może być wykorzystana nie tylko łowiecko, ale również domowo. Co następne? Na pewno latarka. Ja używam latarki Fenixa C7 i na głowę mam też Fenixa HM65R, tak się nazywa ta latarka. Czołówka i latarka ręczna i to jest też prezent zawsze trafiony i tutaj naprawdę Wam z czystym sumieniem też to polecam, bo to każdemu myśliwemu się naprawdę przydaje. Większość polowań się odbywa popołudniami lub nocą, więc ta latarka jest nieodzowna. Kolejną rzeczą, która w większości się przyda, może nie każdemu, ale w większości, to jest fotopułapka. My używamy fotopułapek Zeissa, zrobimy Wam osobny materiał, ponieważ teraz doszła fotopułapka Zeissa 5 z szerokokątnym obiektywem i tam jest chyba około 100 stopni, jeżeli się nie mylę, ale na pewno jest więcej. Jeżeli używacie fotopułapki typowo na lęcisku, no to to Wam niepotrzebny ten szeroki kąt, naprawdę. Natomiast tak jak ja używam fotopułapek po to, żeby Wam nagrywać i wrzucać materiały wideo na wekslach, na przejściach, to im szerszy kąt, tym lepiej. Więc fotopułapka jest też bardzo fajnie trafionym prezentem, bo większość myśliwych sobie w jakikolwiek sposób to wykorzysta, nawet koło domu. Ja na przykład bardzo często też koło domu gdzieś tam wieszam, zobaczyć co się dzieje, czy się nikt nie kręci. No jest to coś, co naprawdę się przydaje, nie tylko łowiecko. No i co? No i chyba tyle, tak? No, z takich bardzo przydatnych rzeczy, no słuchajcie, pastorał, nóż, latarka, plecak, fotopułapka to są rzeczy, które na pewno będą prezentami trafionymi. Natomiast jeżeli nie macie już zupełnie pomysłu, co kupić i nie chcecie, tak powiedzmy, trafić w nietrafiony prezent, no to w tym momencie fajnym rozwiązaniem jest po prostu voucher. Wykupujecie voucher na kwotę, jaką chcecie. Nie wiem, 100, 200, 300, 400 zł, 5 tysięcy, to już zależy od zasobności i osoba, która taki voucher otrzymuje, dopłaci sobie jakąś kwotę lub wykorzysta ten voucher w całości i ma wtedy, że tak powiem, wybierze sobie prezent sam. Więc to tak chyba pokrótce. Michał powiedział, że jakby ktoś bardzo kogoś kochał w rodzinie i chciał, to może mu takiego habroka kupić. No powiem Wam, że ten habrok jest niesamowity, więc na razie zostaje ze mną, bo z nim się bardzo dobrze poluje i robi robotę. Dobra, nie będziemy przedłużać. Czekamy na Krystiana i będziemy nasze łanie wyciągać. Także co, jeszcze się przy tych łaniach zobaczymy na same zakończenie, także nie żegnam się z Wami, jeszcze coś tam dogramy. Linki oczywiście do wszystkich produktów, które Wam się ukazały w formie screenów macie w opisie, więc możecie sobie wejść bezpośrednio w opis filmu, kliknąć i poczytać trochę technikali
i coś więcej, że tak powiem, się dowiedzieć. Natomiast jeszcze raz Wam powiem, jak macie zamiar naprawdę coś komuś kupić, to kupcie to, co się mu sprawdzi i co będzie potrzebne, bo kolejna para skarpetek jest naprawdę niepotrzebna. Jak ktoś ma wydać na dobre skarpetki 100 czy 150 zł, to niech lepiej kupi myśliwemu coś, co mu się przyda. Nóż albo nawet voucher, czy obojętnie co. Także tyle. Idziemy do drogi głównej. Jesteśmy przy naszej drugiej łani. Zaraz Wam, Michał, pokażę. Długo wybieraliśmy, bardzo długo, ale udało się wybrać łanię nieprowadzącą. Grzęzy są suche, więc to tak gwoli ścisłości. Łanię musimy jeszcze targać potokiem tam i tam mamy mniej więcej samochód, ale jest już Krystian, więc damy radę. Złom już widzicie bukowy mam od kolegi łowczego, który się schował za kamerą, ale jeszcze raz dziękuję za pomoc. No i co? Bierzemy się do patroszenia i do transportu tuszy. Na sam koniec to jeszcze Was zapraszam, bo mieliśmy nagrać Wam materiał odnośnie dodatkowego zasilania, ale nie wzięliśmy wszystkiego. Zapomniałem rano zabrać, więc dogramy to poza łowiskiem, ale z fotopułapką. Także na sam koniec zobaczycie jeszcze materiał z dodatkowego zasilania kamery. No i tyle. Teraz już mogę się z Wami już z pięknie ośnieżonej kniei pożegnać. Także zrobimy sobie ładne pamiątkowe zdjęcie na miniaturę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i dasz Bóg. Wracając do tych grzęzów. Tutaj macie i można zobaczyć, że łania nieprowadząca, zupełnie sucha. Na sam koniec, nie udało nam się nagrać tego w terenie, więc nagrywamy to u mnie w domu. Z różnych przyczyn, ale nieważne. Słuchajcie, zestaw, który jest do zasilania fotopułapki, po to Wam to nagrywam, żebyście też zobaczyli i przede wszystkim zaoszczędzili sobie na wymianie baterii. Bo mnie to też troszeczkę irytuje, ta wymiana tych baterii, bo przy takiej pogodzie jak mamy, że jest temperatura ujemna, te baterie naprawdę nie wytrzymują zbyt długo, tym bardziej, że jeżeli ta fotopułapka jest w takim miejscu, że robi dużo zdjęć, no to Wam powiem, że niestety, ale to jest kilka dni, kilkanaście, zależy od baterii jeszcze, ale te najlepsze Energizery czy Duracelle wytrzymują, powiedzmy, zależy od pogody, ale powiedzmy 2 do 3 tygodni to jest absolutnie maks. Jak jest duży mróz, no to jest tydzień i jest po wszystkim. I dlaczego Wam to mówię? Mamy akumulator, tutaj naprawdę akumulator, który ma pojemności 7,5 ampera, 12V i fajny zestaw, bo od razu co macie w komplecie i mi oczywiście to sprawdza, fotopułapka jest tutaj moja, zaraz Wam opowiem. Sprawdza mi się to z tego względu, że mamy tutaj pudełko, które oczywiście sobie zamykamy w ten sposób. Tutaj mamy wejście na śrubki, bierzemy 4 śrubki, przykręcamy i od razu z tego pudełka wychodzi kabel zasilający fotopułapkę. Z racji tego, że są różni producenci fotopułapek, no to czasami trzeba wykorzystać różne wejścia. Nie wiem jak się to nazywa, kiedyś dla mnie to był taki mini jack, jak do słuchawek w Walkmanie. Ci młodzi widzowie nie wiedzą, to jest Walkman, co wygooglujecie. W każdym bądź razie do fotopułapek Zeissa i nie tylko Zeissa potrzebujecie taką przejściówkę, która już jest w zestawie. Czyli wkładamy, łączymy te dwa kabelki tutaj, wkładamy, zauważcie jedno, nie ma baterii, baterie są wyciągnięte, bo inaczej nie będzie działać. Wkładamy tutaj i przesuwamy na setup. Kamera się powinna włączyć. Kamera się włączyła. Czekajcie, ja ją sobie odkoduję tylko, bo jest zakodowana. Zadam, proszę. I w miejscu, gdzie macie ikonę baterii, pojawia Wam się kabel, czyli ona jest podłączona jakby na stałe. No card, bo nie jest karta pamięci włożona. Natomiast tutaj macie ikonę, że kamera jest podłączona jakby do zasilania zewnętrznego do kabla. Oczywiście zasięg pokazuje 4G i tak dalej, więc jest ustawiona zarówno na zdjęcia, jak i na filmy 30-sekundowe.
Co jest w komplecie do zasilania? Jest w komplecie, słuchajcie, ściągniemy sobie to tak, żeby to miało ręce i nogi. Teraz Wam pokażę jeszcze. Bo w komplecie mamy ładowarkę do akumulatora na specjalne żabki, krokodylki i tak dalej. Mi się ten mój akumulator ładował, no nie wiem ile się ładował, bo podłączyłem go na noc, poszedłem spać, wstałem, jest tu dioda, jak się podłączyło, akumulator świeciła się na czerwono, w momencie kiedy rano wstałem, świeciła się już na zielono, akumulator był do końca naładowany, ale żeby było jeszcze ciekawie, to co macie? W zestawie macie taki oto wyświetlacz malutki, ładnie to się prezentuje, aczkolwiek no, można to oczywiście założyć, gdzieś tutaj sobie zamontować, zobaczyć czy jest odpowiednie napięcie w akumulatorze. A jak to sprawdzić? Już Wam pokazuję. Czekajcie, bo nie pamiętam czy tak, to trzeba sajsowskie odpiąć, założyć to. Proszę bardzo. Tyle ma nasz akumulator, 13,1. No, czyli już mu troszeczkę napięcie spadło, no bo był podłączony. Ale jak go podłączyłem chyba od razu, to tam było ponad 13, nie? Nie pamiętam dokładnie, ale taki oto tester napięcia w akumulatorze jest w komplecie. I słuchajcie, i teraz jak sobie policzycie, dobre baterie do fotopułapki, 8 sztuk, to tak naprawdę to Wam się zwraca po 3 wymianach maksymalnie. I najważniejsze, na sam koniec, nie powiem Wam dzisiaj, ile on chodzi, ta fotopułapka na jednym akumulatorze, naładowanym full przy tej pogodzie, ale moja już chodzi ponad 3 tygodnie, prawie 4 tygodnie, bo dzisiaj jest poniedziałek i my to dogrywamy, prawie 4 tygodnie i cały czas chodzi. Więc no, myślę, że realnie patrząc na pojemność akumulatora i wielkość, przy tej pogodzie myślę 6 do 8 tygodni to powinna chodzić bez żadnego problemu. Więc jednorazowo nie trzeba tych jeździć, wymieniać tych baterii i to się naprawdę sprawdza. Mój kolega, serdeczny przyjaciel z Czech, Józek, jak zobaczył, to od razu dwa wziął, mówi, bo on też ma te fotopułapki Zeissa i mówi, te fotopułapki są niesamowite, bo tam gdzie je powiesi u nas w górach, do tej pory nikt, żadna fotopułapka mu nie chodziła, a te zawiesza i zasięg mają, no to nie chce mu się też jeździć tego wymieniać oczywiście, więc sobie dobrał akumulatory. I co ciekawe, ja Wam jeszcze powiem jedną rzecz, oczywiście największym problemem w tym kraju to jest, moi drodzy, to, żeby Wam tego nikt nie dźwignął. Więc po włożeniu tego akumulatora tutaj, zabezpieczeniu go, trzeba by to było jeszcze jakoś ukryć. Józek sobie wymyślił, że dał to, akurat kabla mu starczyło, gdzieś tam ma tą fotopułapkę wysoko, a nad nią dał budkę do ptaków i gdzieś to wychodzi tam z tej budki do ptaków. Więc to jest jedyny problem, ale ja już Wam na to rady nie mam, żeby nikt tego nie dźwignął, więc tak to wygląda. Ale jak ktoś szuka fajnego zasilania do fotopułapki, to naprawdę to się sprawdza. I teraz jak będę jechał pewnie za niedługo fotopułapki rozwieźć znów, żeby Wam zrobić jakiś materiał z Zeissa, szczególnie porównawczy, bo chodzi o tą fotopułapkę Zeissa 5 nową z szerokokątnym obiektywem, to wszystkie wrzucę w akumulator i zostawię je już nie na tydzień czy na 2, tylko powiedzmy, że jest zima, zostawimy je na miesiąc albo więcej i zobaczymy co nagrają. Także to już był koniec materiału, bardzo długiego. Czekam na Wasze komentarze i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dashboard.